Zaczynamy karierę FC Barceloną, wcielamy się w byłego piłkarza Realu Madryt i Xabi Alonso po znakomitych wynikach w Bayerze Leverkusen zostaje nowym szkoleniowcem Dumy Katalonii. Rewolucję zaczynamy od pozbycia się piłkarzy, których nie potrzebujemy i tym sposobem Alonso oraz Martinez trafiają na listę transferową. Żeby kariera była bardziej realistyczna, musimy pamiętać, że w grze jesteśmy o rok do tyłu, także musimy wykupić Cancelo z Manchesteru City, któremu kończy się wypożyczenie. Oferujemy 70 milionów za Portugalczyka, Guardiola jednak chce Gündogana plus dopłatę z naszej strony, na co my się nie zgodzimy. Zaoferujemy zatem 80 milionów i Pep Guardiola przystaje na naszą ofertę. Zostaje jeszcze tylko negocjacja kontraktu z samym piłkarzem i João Cancelo zostaje już pełnoprawnym zawodnikiem FC Barcelony, co nawet spodobało się naszemu zarządowi. A propos zarządu, to zobaczmy, jakie cele nam stawiają na ten sezon. Na pewno rozwój młodzieży jest tutaj bardzo ważny. Ekspozycja marki, wymagamy uzyskania 20 zwycięstw w lidze. Plus musimy ściągnąć jednego piłkarza 82+, co już uczyniliśmy. Jeżeli chodzi o sukcesy, to wiadomo, musimy wygrywać wszystkie trofea. A w finansach musimy obniżyć wynagrodzenia piłkarzy o 300 000 tygodniowo. Przechodzimy dalej do piłkarzy, których chcemy umieścić na liście transferowej. Jest to Sergi Roberto, jest to Oriol Romeu i jest to Rafinha, na którym możemy zarobić mnóstwo pieniędzy. Odrzucamy ofertę za Vitora Roque, jego będziemy chcieli tutaj sobie sami rozwinąć. Oferta za Oriola Romeu też nie jest jakoś wybitna, a Alarcona nie sprzedamy Borussii Mönchengladbach. Dostajemy informację, że nasz największy rywal Real Madryt pozyskał francuskiego napastnika Kyliana Mbappé, na co my musimy zareagować i dodamy do listy życzeń Erlinga Haalanda, którego może nie w tym sezonie, ale w przyszłym postaramy się ściągnąć. Zaglądamy do Bayeru Leverkusen, do byłego klubu Xabiego, w którym jest kilku ciekawych zawodników, na przykład Florian Wirtz oraz Frimpong, ich również dodamy sobie do listy życzeń. Milan jest zainteresowany kupnem Marcusa Alonso i postaramy się podbić trochę tą kwotę. Jednak te negocjacje nie kończą się pomyślnie. Atletico Madryt przychodzi po Christensena, ale my im go nie sprzedamy. A Sergi Roberto może odejść do Liverpoolu, na co wyrażamy zgodę. Po Marcusa Alonso przychodzi również Benfica, na co od razu się zgadzamy. A Rafinhą jest zainteresowany Manchester City i myślę, że uda nam się ugrać więcej pieniędzy z tego tytułu. Podbijamy do 60 milionów za Rafinhię i Pep Guardiola się zgadza. Pozbyliśmy się skrzydłowego i pora rozglądnąć się za nowym, a Kvaratskhelia podejrzewam, że byłby strzałem w dziesiątkę. Potwierdzenie transferu Sergiego Roberto do Liverpoolu i zarząd jest bardzo zadowolony. Marcus Alonso jednak nie przejdzie do Benfiki, ale akceptujemy ofertę z Lazio i może tam wyląduje Hiszpan. Odrzucamy propozycję turnieju przedsezonowego, nie mamy czasu na takie zabawy. A Rafinha dogaduje się z Manchesterem City i zarobiliśmy 60 milionów na Brazylijczyku. W końcu Marcos Alonso odchodzi z naszego klubu, a zarząd jest bardzo zadowolony. Wykupiliśmy Cancelo, także czas ruszyć po Felixa, który również jest u nas na wypożyczeniu. Oferujemy 45 milionów, ale Simeone chce Gündogana plus naszą dopłatę. Podbijamy na 50 baniek i Diego już się zgadza. Szybko negocjujemy kontrakt z samym zawodnikiem i João Felix jest już pełnoprawnie naszym piłkarzem. Zmienimy jeszcze mu pozycję na lewego skrzydłowego, a Ferminowi ustawimy ofensywnego pomocnika. Martwią mnie trochę niskie klauzule odstępnego naszych niektórych piłkarzy, także musimy to zmienić. I Marc Guiu oraz Vitor Roque mają nowe kontrakty. Negocjowaliśmy również nowe kontrakty z Gavim oraz Balde. A Tottenham przyszedł do nas po Martineza i Hiszpan prawdopodobnie odejdzie do Premier League. Atletico znowu przychodzi do nas z ofertą kupna, tym razem śmieszne 130 milionów za Frankiego de Jonga. Oferujemy 180 milionów, na co Diego początkowo się nie zgadza, ale zejście do 170 milionów spowodowało, że Frenkie de Jong nie będzie już naszym piłkarzem. Co koniec końców nie jest wcale takie złe, bo więcej czasu na rozwój będą mieć Pedri oraz Gavi.
I potwierdzenie transferu Martineza, dostaliśmy ponad 20 baniek za piłkarza, którego nam po prostu nie trzeba. A na wieści odejścia Frankiego z klubu zarząd twierdzi, że to doskonała okazja. I obecnie nie mamy żadnych problemów finansowych, ponieważ mamy 315 milionów budżetu na transfery. I pora ruszyć po jakiegoś pomocnika. Florian Wirtz jest na naszej liście życzeń, także to po niego pierwsze ruszymy. Po negocjacjach dogadujemy się z Bayerem Leverkusen na 150 milionów plus 10% od następnej sprzedaży. Ale być może warto rozważyć innego piłkarza, na przykład Jamala Musialę. Ciekawe, ile Bayern w ogóle by chciał za tego piłkarza. Oferujemy 150 milionów plus 10%, tak samo jak za Floriana, ale Bayern na to się nie zgadza. A my nie chcemy płacić ponad 200 milionów, także oferujemy 160 i o dziwo Bawarczycy przystają na naszą ofertę. Po głębszej analizie stwierdziłem, że lepszym wyborem będzie właśnie Jamal Musiala i to z nim negocjowaliśmy kontrakt, który koniec końców on zaakceptował i ofensywny pomocnik Niemiec został naszym nowym nabytkiem. I nasz zarząd jest bardzo ucieszony z tego transferu. A tak prezentuje się nasz skład przed pierwszym meczem ligowym z Getafe, który wygrywamy 2-1 po bramkach Lewandowskiego i Ferrana. Dostajemy ofertę transferu Oriola Romeo, którą akceptujemy. I przechodzimy do drugiego meczu ligowego, który remisujemy 2-2 z Cadiz. Oriol w końcu opuszcza nasz klub za ponad 18 milionów euro, a my, mając coraz większy budżet transferowy, możemy ruszyć po nową gwiazdę naszego klubu. Oferujemy Napoli 145 milionów euro za Kvaratskhelia i oni się na to zgadzają. Zgadza się również sam piłkarz na warunki kontraktu. I witamy Gruzina w Barcelonie jako wielką gwiazdę. A tak obecnie wygląda nasz skład i nie ma tutaj słabych punktów. Stwierdziłem, że dobrą opcją dla Marka Guju będzie udanie się na wypożyczenie. I od razu dostajemy oferty za niego, ale lekko je modyfikujemy, bo nie chcemy, aby poszedł na wypożyczenie z opcją wykupu. W kolejnym meczu ligowym przegrywamy 2-1 z żółtą łodzią podwodną. Jedyną bramkę dla naszego zespołu strzelił Kvaratskhelia, a Galatasaray akceptuje ofertę wypożyczenia rocznego naszego młodzieżowca. Dostajemy śmieszną ofertę od Realu Madryt za Baldę, którą oczywiście od razu odrzucamy. West Ham również jest zainteresowany naszym lewym obrońcą, ale ten piłkarz nie jest na sprzedaż. W szkółce juniorów tylko jeden zawodnik wyróżnia się na tle innych, także jego dodamy do drużyny seniorskiej i od razu wyślemy na wypożyczenie. Akceptujemy również inne wypożyczenia za naszych młodych piłkarzy. I upływa właśnie ostatnia godzina okienka transferowego. W pierwszym meczu Ligi Mistrzów sensacyjnie remisujemy 2-2 z Antwerpią. W kolejnym spotkaniu pokonujemy na wyjeździe Porto 2-1, a u siebie ponownie remisujemy, tym razem 1-1 z Szachtarem Donieck. A przed nami El Clasico. Na ten moment po 10 spotkaniach zajmujemy trzecią lokatę, Real jest na czwartym miejscu. Symulujemy to spotkanie i wygrywamy 2-0 z Realem Madryt po bramkach Lewandowskiego i Jamala. Jesteśmy przed wyjazdowym meczem w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck, ale musimy dokonać tutaj zmiany w składzie, bo Lewandowski w ostatnim meczu dostał czerwoną kartkę. I to jest znakomita okazja, aby Vitor Roque zagrał od pierwszej minuty. I ten mecz wygrywamy skromnie 2-1. W meczu z FC Porto w pierwszym składzie zobaczymy Gaviego. Symulujemy to spotkanie i znowu wygrywamy 2-1. Podpisujemy kontrakt z młodym 17-latkiem i przechodzimy dalej, tym razem czeka nas mecz z Atletico. Tak wygląda skład drużyny z Madrytu. Symulujemy ten mecz i wygrywamy 3-0 po 2 bramkach Musiali i 1 bramce Lewandowskiego. Tak wygląda tabela przed ostatnim meczem grupowym w Lidze Mistrzów. Mamy już awans zapewniony, także możemy dokonać pewnych korekt w naszym składzie. I tak prezentuje się 11 na ten mecz, który wygrywamy 2-1 po bramkach Ferrana i Vitora Roque. Także fazę grupową kończymy na pierwszym miejscu, nie przegrywając żadnego spotkania, a w 1/8 zmierzymy się z Napoli. Z Napoli, które zajęło drugie miejsce w grupie z Realem Madryt, który spadł do Ligi Europy. Zaczęło się zimowe okienko transferowe i nieciekawa sytuacja, bo Liverpool zapłacił klauzulę odstępnego za Kundę i Francuz nie jest już naszym piłkarzem.
A tak prezentuje się tabela na półmetku sezonu w lidze. Zajmujemy drugie miejsce, tracimy tylko 1 punkt do lidera Atletico, a to jest reszta stawki. Przed nami mecz w Pucharze Króla, gramy z drugoligowcem, także możemy wyjść nieco gorszym składem. Symulujemy to spotkanie i wygrywamy 4-2. A przed nami mecze w Superpucharze Hiszpanii, w półfinale mierzymy się z Osasuną, którą pokonujemy 4-1. A Real Madryt pokonuje Atletico i to z nimi mierzymy się w finale. Tak wygląda skład królewskich na ten mecz. A tak nasza 11. Pierwsza akcja meczu i Kylian Mbappé wychodzi z sytuacją sam na sam z Ter Stegenem i pokonuje Niemca, dając prowadzenie królewskim. Aleksander Arnold wypuszcza teraz Francuza i Mbappé strzela drugą bramkę. Świetnie teraz zostaje wypuszczony Yamal. Yamal rusza na prawym skrzydle. Yamal zagrywa do Lewandowskiego, a ten oddaje łatwy strzał na bramkę Courtois. Po pierwszej połowie przegrywamy 2-0 i pora dokonać zmian w składzie. Na boisku pojawi się Gavi, pojawi się Ferran oraz Felix. Akcja z naszej strony. Gavi zagrywa do Musiali, ale nie będę może tego komentował. Bellingham wbiega w nasze pole karne, strzela, ale dobrze broni Ter Stegen. Został kwadrans do zakończenia meczu, także nie mamy już nic do stracenia. Wpuszczamy Fermina oraz wpuszczamy Vitora Roque, zmieniając tym samym ustawienie na trójkę obrońców. I Roque rusza od razu z akcją, ale czemu on nie podawał? Koniec spotkania, przegrywamy 2-0 z Realem Madryt i to oni wznoszą trofeum. Okienko transferowe jest dalej otwarte i dostajemy różne oferty wypożyczeń naszych piłkarzy. A przed nami kolejny mecz w Pucharze Króla z Eibarem, na który wychodzimy takim składem i wygrywamy to spotkanie 3-1. Nasz młody zawodnik udaje się na półroczne wypożyczenie, a ćwierćfinałowy mecz z Villarrealem w Pucharze Króla kończy się remisem 2-2 i dopiero po karnych awansujemy do półfinału. Kolejny nasz młody piłkarz odchodzi na wypożyczenie, a przed nami pierwszy półfinałowy mecz w Pucharze Króla z Athletic Bilbao. I na to spotkanie wyjdziemy takim składem i wygrywamy 2-0. Czas na pierwszy mecz 1/8 Ligi Mistrzów podejmujemy na wyjeździe Napoli, symulujemy spotkanie i remisujemy 2-2. A rewanżowe starcie z Athletic Bilbao przegrywamy 2-1, ale to my awansujemy do finału. Nasz scout znalazł młody talent, z którym podpisujemy kontrakt. Symulujemy rewanż z Napoli po pierwszym meczu 2-2, a teraz wygrywamy 2-1 i meldujemy się w ćwierćfinale. Po 28 kolejkach zajmujemy pierwszą pozycję w lidze, a przed nami mecz z Atletico. Symulujemy spotkanie i remisujemy 1-1, a bramkę dla nas strzelił Yamal. Kolejny młody talent, z którym podpisujemy kontrakt. A przed nami finałowe starcie w Pucharze Króla i znowu mierzymy się z Realem Madryt. Tak wygląda nasza 11 na to spotkanie, a tak podstawowy skład królewskich. Pierwsza akcja meczu i już indywidualna akcja Yamala. Yamal wbiega w pole karne, ale zostaje zablokowany. Kolejny atak, tym razem Balde dośrodkowuje i Musiala nieczysto trafia w piłkę. Rzut wolny dla królewskich. Mbappé dośrodkowuje na Alabę, a ten daje prowadzenie Realowi w tym finale. Vini zagrywa do Mbappé, który świetnie szuka sobie miejsce do dania strzału i niestety podwyższa wynik tego spotkania. Ale Robert Lewandowski również potrafi się dobrze zastawić i strzela gola kontaktowego tuż przed przerwą. A więc po pierwszych 45 minutach przegrywamy 2-1. Pora dokonać zmiany, na boisku pojawi się Gavi. Groźny rajd Bellingama, Anglik oddaje strzał, ale dobra interwencja Ter Stegena. Teraz Gavi odpowiada groźnym strzałem, ale broni również Courtois. W końcówce meczu musimy zaryzykować, robimy zmiany w składzie.
Ale to Real dalej tworzy groźne sytuacje, lecz nie pokonują naszego bramkarza. I koniec meczu, przegrywamy kolejny finał z Realem Madryt i po raz kolejny królewscy wznoszą trofeum. A my przechodzimy do pierwszego ćwierćfinałowego pojedynku z PSG i remisujemy na trudnym terenie 1-1. Zauważyłem, że Gavi zrównał się poziomem overalla z Gündoganem, także pora dokonać zmian w składzie i Gavi ląduje do podstawowej 11. Symulujemy rewanżowy mecz z PSG i wygrywamy 3-1 po bramkach Balde, Yamala i Musiali. Przed nami kolejne starcie z Realem Madryt, tym razem w lidze. To oni zajmują pierwsze miejsce, my aktualnie tracimy do nich 2 punkty, także jest to bardzo ważny mecz w walce o tytuł. I w tym meczu Yamal nie wystąpi od pierwszej minuty ze względu na jego fatalną kondycję, a zastąpi go świeży i wypoczęty Ferran Torres. Symulujemy El Clasico i niestety przegrywamy 1-0 po bramce Modricia. Tak wyglądają półfinały Ligi Mistrzów, my mierzymy się z Atletico, a Bayern podejmie Lipsk. I Yamal po raz kolejny nie może wystąpić nie tylko w pierwszym składzie, ale w ogóle w tym meczu, bo pauzuje za czerwoną kartkę. Także w jego miejsce ponownie Ferran. Symulujemy spotkanie i wygrywamy pewnie 4-1. Czas na rewanż, ponownie symulujemy mecz i tym razem remisujemy 2-2, ale to my meldujemy się w finale Ligi Mistrzów. A w finale zmierzymy się z Bayernem Monachium. Dostajemy przykrą informację, że nasz młody obrońca Kubarsi zostaje kontuzjowany na 3 miesiące, także jego miejsce na ławce rezerwowych zajmuje Ford. Przed nami ostatni mecz ligowy, mierzymy się z Sevillą, ale jak widzimy nie mamy już szans na mistrza. Real zapewnił sobie mistrzostwo już dawno temu, ale mamy szansę na drugie miejsce, musimy tylko wygrać mecz i liczyć na porażkę Atletico. Zatem symulujemy spotkanie i wygrywamy 3-2. Ale niestety Atletico remisuje swój mecz i zajmujemy ostatecznie trzecie miejsce. Ale z dobrych informacji mamy najmniej porażek w lidze, a tak prezentuje się dolna część tabeli. Najlepszym strzelcem w lidze zostaje Griezmann z 22 bramkami, a od nas Yamal na 4. pozycji z 19 golami. Najlepszym asystentem jest Modric, 11 asyst, a na drugim miejscu jest Gündogan z 1 asystą mniej. Najwięcej czystych kąt, bo 12 zaliczył bramkarz Realu Courtois, a Ter Stegen jest na podium w tej klasyfikacji. A przed nami finał Ligi Mistrzów, FC Barcelona kontra Bayern. Ostatni raz, kiedy Blaugrana była w finale, było to w sezonie 2014-15. Mierzyli się wówczas oni z Juventusem Turyn. Tak prezentuje się drabinka fazy pucharowej. Bayern pokonał kolejno Porto, Bragę i Lipsk, aż zaszedł do finału. Nasza 11 na ten mecz wygląda następująco. A to już skład Bayernu. Pierwsza akcja Bawarczyków i groźny strzał Fekira na bramkę Ter Stegena. Kolejny atak zespołu z Niemiec. Coman i po raz kolejny Ter Stegen. Kimmich na 30 metrze od bramki zostaje faulowany przez Christensena i sędzia uznaje, że był to faul na czerwoną kartkę, także od tego momentu musimy grać w dziesiątkę. I robimy zmianę, za Gaviego wchodzi Gündogan, zmieniamy formację na trójkę obrońców i takim składem będziemy grać dalszą część tego spotkania. Dobra, teraz akcja z naszej strony. Kvaratskhelia wypuszcza Yamala, ale broni to Neuer. Do przerwy bez goli. A drugą połowę zaczynają znowu Bawarczycy, ale Coman nie pokonuje naszego golkipera. Dośrodkowanie na Fekira. Ten strzela, ale zostaje zablokowany. Pora na zmianę. W miejsce Yamala pojawia się Ferran. I po 90 minutach mamy dalej remis, także czeka nas dogrywka. A w 110 minucie Lewandowski dostaje piłkę na 16 metrze i kapitalnie przymierza, dając prowadzenie naszemu zespołowi. I wynikiem 1-0 pokonujemy Bawarczyków i zwyciężamy w Lidze Mistrzów. Niestety nie nagrała mi się celebracja naszej drużyny.
Pora zobaczyć na dokładniejsze statystyki naszych piłkarzy, jeżeli chodzi o ligę hiszpańską. Najlepiej ocenieni piłkarze to Yamal, który zdobył 19 bramek, zaliczył 4 asysty. Kvaratskhelia 13 goli, 3 asysty. Lewandowski 16 bramek, 1 asysta. I Gündogan 5 goli, 10 asyst. A tak wyglądają ich statystyki we wszystkich rozgrywkach. Z ciekawszych informacji to Real odpadł w 1/8 finału Ligi Europy z Liverpoolem. Trofeum to wygrał Bayer Leverkusen, a triumfatorem w lidze konferencji był Eintracht Frankfurt. Zobaczyłem, że Mkhitarjanowi i Azpilicuecie kończą się kontrakty, także możemy zaproponować im przyjście do nas za darmo. Ten pierwszy akceptuje nasze warunki, a Azpilicueta żąda pieniędzy, których mu nie zapłacimy, także on nie przyjdzie do naszego klubu. Zobaczmy na cele od zarządu, które udało nam się zrealizować. Zrealizowaliśmy je prawie wszystkie, z wyjątkiem sukcesów krajowych. Zarząd Barcelony jest zadowolony współpracy z nami, także dostajemy kontrakt na kolejny sezon. A to, co wydarzy się w następnym sezonie, czy sprowadzimy Erlinga Haalanda, czy obronimy tytuł Ligi Mistrzów, jak poradzimy sobie w innych rozgrywkach, tego dowiemy się w następnym odcinku. To tyle w tym odcinku, wbijaj na inne materiały na kanale, na przykład na ten, który wyświetli Ci się za 3, 2, 1.